Czego się boisz? Boję się braku Wi-Fi. Kiedy mówimy o generacjach, jako pierwsi zawsze do głowy przychodzą nam milenialsi. I to właściwie nic dziwnego, bo to jest dotychczas najbardziej przebadana grupa społeczna. Tymczasem za plecami milenialsów widać już kolejne pokolenie, tak zwaną generację Z, czyli dzieci, które urodziły się po 1995 roku. To są nasze dzieci, dzieci naszych sąsiadów, bliskich czy naszych przyjaciół. To są też dzieci, które urodziły się w świecie cyfrowym i które całkowicie nie znają świata analogowego, nie znają świata bez internetu, bez telefonów komórkowych. I to są dzieci, o których mówi się często też jako pokolenie ekranów i faktycznie mają trudności z pisaniem na klawiaturze, lub pokolenie nowych technologii. Generacja Z różni się znacząco zarówno od milenialsów, jak i od mojego pokolenia, czyli generacji X. My na przykład spędzaliśmy całe dnie na dworze, na trzepakach, często z kluczami na szyi, tymczasem ich aktywność poza domem jest zdecydowanie bardziej zorganizowana. My, pamiętam, wykradaliśmy w szkole dziennik, żeby na przykład sprawdzić swoje oceny. Oni z kolei mają dostęp do elektronicznego dziennika na co dzień. My swoje pierwsze konto bankowe zakładaliśmy na studiach. Oni z bankowości, i to mobilnej, korzystają już w gimnazjum. Jest mi dużo łatwiej sprawdzić na przykład mój stan konta. Nie muszę odpalać komputera albo no nie wiem, jechać do banku, przecież nikt już takich rzeczy nie robi. Ale wokół generacji Z narosło też bardzo dużo stereotypów i z tego powodu postanowiłam się tej generacji przyjrzeć trochę bliżej. Postanowiłam zderzyć te stereotypy z rzeczywistością i odpowiedzieć na pytanie, jakie naprawdę są dzieci z generacji Z, co jest dla nich charakterystyczne. Pierwszy zarzut, który wysuwa się pod adresem tego pokolenia, to nadmierne korzystanie z technologii. I faktycznie nowe technologie dla tej generacji czy dla tego pokolenia to jest chleb powszedni. Starsze pokolenia też z nich korzystają, ale to nie jest dla nich coś takiego naturalnego, to jest coś nowego. A dla nas, my właściwie urodziliśmy się już z tymi urządzeniami, dla nas to jest coś zupełnie normalnego, coś, co mamy już od zawsze. Doskonale wiedzą, czym jest internet i mają świadomość jego zagrożeń. Ja dodałam sobie kilka osób, których nie znam, ale nie będę odpowiadać nigdy na ich pytania. Może się spotkamy, gdzie ty mieszkasz, jaki jest twój kod, bo nie wiadomo, kto siedzi za komputerem. Może się podawać za kogoś innego, tak naprawdę to ktoś, co nie ma dobrych zamiarów. A z mamą rozmawiasz czasem o takich zagrożeniach, które się mogą wydarzyć w internecie? Tak. I co mama na przykład mówi? Na co trzeba uważać? Właśnie mama nie za bardzo mówi, to właśnie ja podaję czasami przykłady. Ja już takie rzeczy wiem. Intensywnie grają też w gry komputerowe i co ciekawe, niezależnie od płci i wieku. A jaka jest twoja ulubiona gra? Star Wars tylko jedna z nich gra, że się potworem i się trzeba jak najwięcej miasta zniszczyć i się pożera ludzi. To całkiem fajne. Ale fajne. Pożerać ludzi? 6 razy wygrałam. Na czym te misje polegają? Żeby ratować świat tak samo, tylko że tam się walczy. Jakbyś mógł, to byś grał cały czas? Tak. Bo ja już wygrałam ten najtrudniejszy poziom. Wiesz? No. O mamo, jaki trudny. Oglądają filmy na YouTubie, znają YouTuberów i sami też chcą być YouTuberami. Oglądam filmiki z jakimiś YouTuberami, takimi starszymi bardziej, jak Polski Pingwin, takie niezbyt znane osoby, ale ja takie rzeczy lubię. A jakiego jeszcze znasz YouTubera? Polski Pingwin, Rezi, Blow, Czułek. Wiedzą, do czego służy tablet, choć już telefon i telewizor postrzegają trochę inaczej niż my. Macie telewizor w domu? No, Do chyba czego? tak. Do czego on służy? No, na przykład do grania w gry. Albo do oglądania zdjęć. Powiedz mi, a masz swój telefon? Właśnie mam, ale taki niezbyt taki stary, na którym nie można nic ściągnąć, taki tylko do dzwonienia. I ja właśnie chciałabym w te urodziny dostać taki porządny telefon i mama mówi, że chyba nie ma wyjścia i mi kupi. Media często przedstawiają generację Z jako pokolenie
odrealnione, takie, które żyje w innym, równoległym świecie. No to jest trudne, wiesz? No próbuj trafić w TNT na przykład. O, a co to było? To było, że ja przeszłam ten łańcuch. Po prostu. Faktycznie dopiero 7-letni Kasper wytłumaczył mi Minecrafta na tyle dokładnie, że nie tylko zrozumiałam wreszcie, o co w tej grze chodzi, ale także skąd w ogóle wziął się jej tytuł. Trzeba pokonać smoka kresu. Trzeba dojść do diamentu, żeby wykopać obsydian. No i tutaj na przykład widać żelaznego golema, który jest też mobem, bo wszystkie zwierzęta są mobami. Obsydian to taki czarny kamień, który tworzy się z wody i z lawy. Tymczasem okazuje się, że wiele rzeczy naprawdę pozostało niezmiennych. A powiedz mi, a co robisz, jak przychodzisz ze szkoły? Jem obiad. No po prostu rozbieram się i bawię. I jeszcze myję ręce przed tym. Nie do końca jest też tak, że technologia zastępuje im kontakt bezpośredni. Bardzo często mówi się o tym, że oni wolą pisać niż rozmawiać, że budują relacje z urządzeniami mobilnymi, ze swoim komputerem, niż ze sobą nawzajem. Tymczasem okazuje się, że dla nastolatków kontakt bezpośredni, grupa rówieśnicza, ich przyjaciele, znajomi wciąż są najważniejsi. To daje szczęście. No myślę, że takie miłe sytuacje czy spotkania z bliskimi osobami. Najbardziej się boję zostać jakby sama, bez przyjaciół, bez rodziny. Jeśli chodzi o relacje, to ja jestem spokojna, że Michalina sobie bardzo dobrze radzi w kontaktach i to jest dla niej bardzo ważne. I że kontakty to z człowiekiem. Bardzo lubię spotkać się z znajomymi, lubię niespodzianki. Lubię też jakby robienie wspólnych rzeczy, to znaczy uprawianie sportów, nie wiem, wspólne jakieś gotowanie, bieganie na przykład, uprawianie właśnie, nie wiem, sportów typu rower i tak dalej. I wydaje mi się, że wolę jakby spędzać czas ze znajomymi, gdzieś wychodzić na jakieś koncerty, mecze. Chyba to jest najfajniejsze. Starsza część generacji Z doskonale także orientuje się w mediach społecznościowych, chociaż korzystają oni trochę z innych serwisów niż my. Instagram, no to wrzucam zdjęcia. Różne jakieś takie ciekawe zdjęcia, nie takie pierwsze, lepsze. Selfie to jak już to na Snapchata. No bo wiadomo, to tam kilka sekund i znika. No i właśnie Snapchata wykorzystuję do takich zdjęć, no nie wiem, co robię, czy jakaś taka śmieszna rzecz, która mi się przytrafiła. A Facebooka to do pisania głównie z innymi. Na przykład ze Snapchata korzystają prawie wszyscy i to niekoniecznie, jak się powszechnie uważa, do tak zwanego sextingu. Na przykład muszę wysłać koleżance zdjęcie pracy domowej. W sensie na przykład jakiegoś zadania, po prostu ona nie ma podręcznika, ja mam i robię szybko zdjęcie, to jest kwestia paru sekund i wysyłam jej to, czego ona potrzebuje. Dzisiejsze dzieci są też zdecydowanie bardziej zajęte. No, spotykam się z znajomymi, ale jak jestem w domu, na przykład w dni robocze, to właśnie piszę z kimś. Raczej staram się nie spotykać, bo nauka. Są też bardziej kontrolowane przez swoich rodziców i według rodziców mają nadmierną liczbę bodźców i komunikatów. I to jest akurat ciekawe, bo tego ostatniego nie potwierdziły same dzieci. I zresztą to też nie do końca mnie dziwi, bo kiedy my byliśmy dziećmi, myślę, że też mieliśmy zdecydowanie większą liczbę bodźców niż nasi rodzice. Kiedy realizowałam ten projekt i próbowałam odpowiedzieć na pytanie, jaka jest generacja Z, odniosłam wrażenie, że patrzymy na nich bardzo jednostronnie, że patrzymy na nich przez pryzmat technologii i potencjalnie negatywnego wpływu tych technologii. Natomiast jeśli spojrzymy na tę generację szerzej, to tak naprawdę widać, że wszystko z nimi jest w porządku, że ich dzieciństwo jest takie, jakie było nasze, że ich dzieciństwo jest jak każde inne. Technologia, która dla nas jest technologią, tak naprawdę dla nich nią nie jest, bo weszła jeszcze w życie przed ich urodzeniem. Nowe media, urządzenia mobilne są dla nich po prostu tylko narzędziem. Natomiast jeśli miałabym wskazać coś, co stanowi o ich inności, no bo mimo wszystko oni różnią się od innych generacji, to wskazałabym zdecydowanie większą samoświadomość dotyczącą zagrożeń, które płyną z nadmiernego korzystania z internetu. Oni sobie z tego doskonale zdają sprawę. Czasami jest trudno powiedzieć stop i przestać. I na przykład nie wiem, wyjść na dwór, spotkać się z kimś. Większą wrażliwość społeczną,
Chodzę na zumbę i to też się wiąże z wolontariatem, bo prowadzimy zajęcia zumby dla seniorów w Domu Spokojnej Starości. Bardziej racjonalne podejście do świata i myślę taką autentyczną potrzebę wpływu na swoje otoczenie. To powiedz mi, kim chciałabyś być, jak dorośniesz? Nie za bardzo jeszcze wiem, ale może naukowcem właśnie. A czy masz jakąś osobę, którą podziwiasz? Na pewno Leonardo da Vinci. Super. A dlaczego Leonardo da Vinci? Wymalował bardzo ładne obrazy, na przykład Mona Lizę, jedną z najbardziej sławnych obrazów. Patrząc na generację Z, powinniśmy mieć w sobie więcej optymizmu. To jest pokolenie, które zmieni nasz świat na lepsze.